Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, a nawet jeszcze końcówkowo dzień dobry, bo jeszcze coś widać za oknem. A weekend sympatyczny był. Nie da się ukryć. Chcesz o tym Prawda? opowiedzieć? O, to myślę, że akurat opowiemy o całokształcie tego tygodnia we dwóch, ze Tak. szczególnym uwzględnieniem fajerwerków i innych zjawisk pogodowych, które w towarzystwie sierżantów Kiepowa, Niedopałkina i innych potrafią mieć dobrą zabawę na terenie wielkiej piaskownicy, jaką jest Rosja rosyjska. Słuchajcie, bo w tym tygodniu, chociaż niedziela, czyli teoretycznie w zeszłym, no dosyć dużo działo się. Powiemy sobie na temat właśnie wybuchów. Powiemy sobie na temat, dużo będzie rzeczy ekonomicznych, czyli będą stopy procentowe. Oczywiście troszeczkę powiemy o tym rublu, chociaż już mniej niż ostatnio. No bo Ze względu, że ten rubel ciągle lądował w tym naszym zestawieniu. Będzie natomiast na temat drożejącej benzyny. Ja trochę też wytłumaczę to chyba, czego wczoraj nie powiedziałem, bo wydawało mi się to oczywiste, ale właśnie jak będziemy omawiać ten punkt, to sobie troszeczkę więcej powiemy. Powiemy też na temat drożejących papierosów, no tak naprawdę drożejącego wszystkiego. Wydaje się, że dochodzimy, słuchaj, do takiego punktu, nie wiem czy się zgodzisz, ale o tym mówiliśmy, chyba znowuż jako pierwsi, że Rosjanom lodówka nie zgadza się z polityką. I to Od mniej może więcej być 2 tygodni problem. o tym mówimy. Od mniej więcej 2 tygodni mówimy, że przestaje zgrywać telewizor z lodówką. Tak, przestaje się. To, co widzą i to, co słyszą, idą do sklepu i widzą i słyszą co innego. Za moment będzie jeszcze gorzej, ale to powiemy sobie, kiedy będziemy omawiać benzynę, chociaż już są problemy. A zaczynamy, słuchajcie, od miejsca 10. Tak jak wiecie, cały czas Rosjanom nie dają spokoju drony, które atakują w tym momencie nie tylko Moskwę i Krym. Białogród był atakowany, ostatnio również Kursk, ale mamy najnowsze informacje dotyczące, że jeden samolot nieznanego typu, być może za moment będziemy wiedzieli jaki, spłonął na lotnisko Sołsy, to jest po rosyjsku, po polsku podobno Solsy, w obwodzie nowogrodzkim, a drugi samolot został uszkodzony. Maciek mówi, że znalazł informację, że 2, natomiast jeszcze to jest niepotwierdzone, że 2 zostały uszkodzone. W każdym bądź razie na parkingu, gdzie stacjonują bombowce strategiczne Tu-22M3, wybuchł pożar, który był spowodowany atakiem nieznanego drona. No i tutaj ten pożar również dotyczył amunicji, która była tam przechowywana. Ze strony Rosjan pojawiły się... Gdzieś tutaj już zacznę włączać, bo muszę troszeczkę to nazwać po wojskowemu, jeśli pozwolisz. No Więc nie na oczywiście, parkingu, tylko na płycie postojowej, tak zwanej to się nazywa. No dobrze, no I parking jakimś tam. dziwnym cudem, znowu lenistwo znane z pierwszego ataku na bazy na Krymie. Pamiętacie, tam był taki atak na bazę precyzyjnie w 4 punkty i wszędzie było kabum takie, że tam uszkodzono chyba około 11 czy 12 samolotów. I potem się musiały troszkę ewakuować. To teraz kabum konkretne było jednego i wygląda wszystko na to, że to jest baza, z której skoro tam startowały i o te samoloty mogło chodzić. Bombowce strategiczne o napędzie odrzutowym, w odróżnieniu od tych dużych Tu-95 BR, które mają 4 silniki turbośmigłowe, to tutaj te szybsze odrzutowce jako bombowce strategiczne i że jeden bezpowrotnie wziął się był i spalił ze wstydu, a detonacja amunicji uszkodziło nie mniej niż 1, a prawdopodobnie 2, ale nie znamy stopnia uszkodzeń, podobne tego samego typu maszyny. A przypomnę, to tak trochę wygląda jak riposta za ataki rosyjskie na tą bazę lotniczą ukraińską, w której stacjonowały
oficjalnie. Te Su-24, które zmodyfikowano do przenoszenia, w sposób chałupniczy zmodyfikowano, do przenoszenia tych pocisków Storm Shadow i Scalp, które przecież no, już sieją postrach całkiem spory na stanowiskach dowodzenia i w bunkrach, i na mostach rosyjskich w odległości do 300 km od frontu, więc w tym momencie Ukraińcy by chyba zastosowali zasadę wzajemności, ale tu się zaczynają, o czym rozmawialiśmy nawet przed emisją, pewne dywagacje, a skoro ty pierwszy to poruszyłeś, to zacznij, a ja będę to robił. No właśnie, bo słuchajcie, jakbyśmy sobie zmierzyli, to od granicy jest, zależy od którego punktu, tak 650-700 kilometrów, powiedzmy, od Kijowa jest 1000 kilometrów do tego lotniska. No i tu pojawiły się takie informacje ze strony Rosjan samych, one nie są potwierdzone, nie są oficjalne, natomiast jest bardzo dużo takich informacji, że ten prawdopodobnie dron został wystrzelony z terytorium znajdującego się w pobliżu lotniska wojskowego, czyli oczywiście mogą być dwie wersje, czyli on doleciał sobie z Ukrainy, tylko musiał przelecieć te 700 przynajmniej kilometrów, jeżeli by z samej granicy go tam wystrzelili. A druga wersja jest taka, że właśnie odpalili gdzieś z terytorium, które jest w pobliżu lotniska. No obie wersje są kompromitujące dla rosyjskiej obrony przeciwpowietrznej, bo nie wiem, która jest gorsza, tak? Czy że przeleciał tyle kilometrów niezauważony, czy też, że, że ktoś mógł przewieźć sobie, złożyć tego drona, podłączyć ładunek wybuchowy, odpalić z terenu, który znajduje się w pobliżu, no i oczywiście nie został ten dron wykryty. Nawet Rosjanie nie pisali, oni najczęściej piszą, że opelotka zestrzeliła i szczątki, tak? Tutaj już nie piszą tego, piszą, że nie udało się zestrzelić. Tak To napisano. teraz ja to znowu trochę zamienię. A to był na jeden, bo tak. jakby tam było powiedzmy ich tam, nie wiem, 30, no to można zrozumieć, ale to znaczy, że w ogóle nie zadziałał żaden system, ani antydronowy, ani przeciwlotniczy, wydaje się. Już jakiś czas temu wspominaliśmy, że będą musieli i częściowo zaczęli zabierać, ale tylko na kierunek bezpośrednio, stricte moskiewski, opelotkę średniego zasięgu z frontu, bo właśnie powinni zrobić strefę taką gdzieś pomiędzy Moskwą a granicą z Ukrainą, gdzie mogliby przechwytywać drony lub cokolwiek takiego. No ale planowanie, jak już mówiliśmy wielokrotnie, jest wspaniale rozwinięte na rosyjskiej ziemi. Dużo gorzej jest z realizacją. I teraz tak, jeśli poleciało z terytorium Ukrainy, pokazuje to, że plan został tylko i wyłącznie planem, jeśli chodzi o to kordonowe rozmieszczenie środków obrony przeciwlotniczej. A jeżeli się okazało, że to przemycono w jakiś sposób dron, i tutaj się niektórzy śmieją, że być może wykorzystano tych samych rosyjskich przemytników, którzy przemycają towary, na przykład elektronikę do Rosji. No i co do zasady, no to była elektronika podzielona na części. Pytanie, czy głowica była tam bojowa, czy od jakiegoś sierżanta niedopałkina lub innego Kiepowa kupiono trochę ładunków, załadowano do tej maszyny, tego drona i tak skutecznie trafił. Ale trafienie 1-1, czyli 100 na 100%, no pokazuje, że blamaż jest absolutny, a bombowce Znaczy to też strategiczne- wskazuje, że raczej ta druga opcja, nie? Że Raczej ta druga opcja Bo byłaby skoro to tylko łatwiejsze, jeden- paradoksalnie. tak. Paradoksalnie, ale słuchajcie, jeżeli takie coś się dzieje, to znaczy, że pokazuje to skalę większego problemu wewnętrznego Rosji i niech teraz szukają winnych, niech jeżdżą wszędzie i tak dalej, niech się łapią za łby służby między sobą, będzie tylko większe zamieszanie. To dobrze. A teraz dlaczego takie akurat pozwolisz, tu są teraz takie ważne? Bo o czym mówiliśmy wcześniej z Markiem Meissnerem, Tu-95, te turbośmigłowe, wielkie, mające kryptonim Niedźwiedź maszyny, no niestety mocno były się wyeksploatowały, więc zaczęto korzystać z samolotów lotnictwa morskiego, Tu-142 odrzutowych, które miały wspomagać odpalanie tych rakiet skrzydlatych, pocisków manewrujących. No ale i tak to było trochę za mało, więc zaczęto jednak z jakiegoś powodu bardziej paliwożerne i nieekonomiczne,
samoloty Tu-22M3 eksploatować do odpalania tych pocisków z dużego dystansu, gdzieś na przykład z nadmorza Kaspijskiego lub z nadmorza Czarnego. I skrócenie listy dostępnych tego typu samolotów jest bardzo sympatyczne. A teraz niektórzy pytają, ile tego mogą Rosjanie mieć. Więc po upadku Związku Radzieckiego, gdzie wyprodukowano prawie 500 sztuk tego typu samolotów, zostało w służbie rosyjskiej nie mniej niż prawie 130, powiedzmy bliżej 120 maszyn w wojenno-kosmicznych siłach w dowództwie lotnictwa strategicznego i 47 do 50 maszyn we flocie. Łącznie liczmy więc powiedzmy maksymalnie około 180 maszyn. Przyjmijmy, że racjonalny wskaźnik dostępności i gotowości do działania to będzie 50%, więc z tych 90 maszyn wycięcie w tej chwili 3, jeden bezpowrotnie, 2 dodatkowo, a jeszcze kiedyś wcześniej też był atak na Tu-22M3, więc byśmy wiedzieli o co najmniej 4 maszynach tego typu, które wyleciały z listy dostępnych sprzętów rosyjskich. Tak mniej więcej wyglądają dane ilościowe, jakie racjonalnie możemy przytoczyć w tej sprawie, bo to o to pytaliście. Słuchaj, mam pytanie inne. Mhm. Znaczy, ja chyba znam odpowiedź, ale upewnijmy się. Jaki jest sens przechowywać i dlaczego Rosjanie przechowują amunicję na płycie lotniska razem z samolotami? Albo to Bo było wydaje mi się, że to jest przygotowanie przeciw ich przepisom. Przepisy na to nie pozwalają. No i nie jest to zbyt rozsądne, szczególnie, że wiedzą, co się dzieje. Ale jeżeli jest już przygotowanie do jakiejś misji i miało być wydane zostały rozkazy dotyczące uzbrojenia i ktoś prowadził obserwację bazy i widząc, że jest już amunicja podczepiana do maszyn, wtedy wykonał atak z niezbyt odległego dystansu, to mamy odpowiedź, jakim cudem mogli tak świetnie trafić, albo drugie, rosyjskie lenistwo. Bo po co męczyć się, wozić, skoro nie ma tyle samochodów albo wózków do wożenia tej amunicji z magazynu na stanowiska uzbrojenia, na platformę. Czyli mogło być jeszcze gorzej, czyli ta opcja druga. I jeszcze dodatkowo mieli obserwację w tym momencie, tak? Na przykład z drona małego. No, małego, tak. Ja bym No a się ponieważ wcale nie mają zdziwił. tam systemu antydronowego, co udowodnili Tak. w późniejszym, no to jest to też możliwe. Przypomnijmy, to jest rejon Pskowa i tak dalej, a Psków to Tak, jest Psków. miejsce, gdzie stacjonuje gwardyjska, wspaniała 76. Dywizja Powietrzno-Desantowa, która poniosła już takie duże straty i Psków bardzo, bardzo z tego powodu cierpi jako miasto, więc to dodatkowy policzek dla tego miasta jest i okolic. Okej. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do miejsca 9. Miejsce 9 też będzie miejscem Związanym takim z wojskiem. militarnym, ale już ekonomicznym. Odbyło się forum Armia 2023 w Kupińce. Trwało do 20 sierpnia, czyli do dzisiaj. No i słuchajcie, wynik chyba nie jest jakiś rewelacyjny, ale chyba też nie jest taki najgorszy, tak? Jak to wygląda? Wygląda to tak, że podpisano kilka kontraktów dosłownie o wartości $600 milionów, mimo prezentacji 350 próbek rosyjskich. Dla porównania w 2021 roku tych umów było 20 i o wartości 2 miliardów. Tutaj wydaje się, że mamy głównie to rosyjskie ministerstwo jest głównym odbiorcą, bo rosyjskie Ministerstwo Obrony podpisało kontrakty na 400 miliardów rubli, stając się największym nabywcą rosyjskiej broni. No i tutaj mamy te informacje odnośnie jak wygląda ten eksport broni, ponieważ on systematycznie spada. W latach 2018-2022 udział Rosji w światowym rynku spadł z 22% do 16%, a niezależni zachodni eksperci podają, że Rosja straci status drugiego co do wielkości dostawcy broni już w przyszłym roku. I No ja myślę, być że może nawet w tym, jakby policzyć, no Tak. ale okej.
I całkiem No i możliwe, słuchajcie, że gdzie Rosja traci pomogliśmy- najwięcej, może powiedzmy. No na pewno Rosja w Indiach. traci pozycję na swoim kluczowym rynku, czyli w Indiach, gdzie dostawy spadły prawie o 40% w ciągu ostatnich 5 lat. No i tutaj przewidywane jest, że no, jeżeli chodzi o ten kierunek indyjski, to chyba jest stracony dla Rosji. Co ty na ten temat sądzisz? Znaczy w tej chwili przede wszystkim stracili no, bardzo wysokomarżowe zlecenia, jakimi są dostawy samolotów, na korzyść Francuzów, a być może w przygotowaniu będą też Amerykanie. Jeśli chodzi o śmigłowce, a i owszem również, to w czym dalej akurat są mocni, to obecnie dostawy amunicji do posiadanych już czołgów T-72, nie wiem czy dobrze wypowiem, ale Ajeja albo Ahea, coś takiego, jest to ichniejszy zapis, i amunicji do bojowych wozów piechoty BWP-2, które są podstawą uzbrojenia indyjskiej piechoty. I właśnie Indie rozpisują po kolei różne przetargi, więc co do czołgów to wchodzi rodzimy produkt Arium na amunicję natowską 120, a nie już 125 rosyjską. I będzie przetarg na bojowe wozy piechoty, inne, lepiej opancerzone i z innym uzbrojeniem niż rosyjskie. I tu no na pewno będą Koreańczycy południowi próbowali, czy Amerykanie, to nie wiem, na pewno Niemcy, na pewno Hiszpanie i Brytyjczycy będą próbować. Będzie całkiem wesoło. A zamówienia, jakie mniej więcej wstępnie podają Hindusi, żeby chcieli, 1700-2000 sztuk. Oprócz tego również daleko posunięta modernizacja posiadanych BWP-2, tak aby nie były zwykłymi bojowymi mogiłami piechoty, jak to ma miejsce na frontach wojny ukraińskiej. I jeszcze jedna rzecz, której w miarę się trzymają, to są pociski rakietowe tej rodziny, którą adaptowali na swoje potrzeby Hindusi jako BrahMos. Nie pamiętam, którego modelu rosyjskiego jest to adaptacja i indoinizacja, tak, no może indoinizacja powiedział. W każdym razie te rzeczy, ale co do zasady, największy odczuwalny spadek i zdecydowana reorientacja Hindusów co do kierunków pozyskiwania uzbrojenia na bardziej nowoczesne z kierunków zachodnich. A słuchaj, bo tutaj też jest takie pytanie i to chyba tak się wydaje, że Rosji zostanie chyba ten głównie kierunek afrykański, być może jeszcze Ameryka Południowa. Z No bo Ameryką Turcja Południową chyba jest słabo już jest słabo, nie? Tak, No ale Peru no ta właśnie Afryka pewnie pozbywa zostanie, się. no bo oni wszystko wezmą. O, Proste zależy od rzeczy ceny. po prostu Tak, preferują. no. Bo jak będzie wyglądała Turcja? No oni też tam dostarczali, no i też są chyba Ale zmiany. jakie uzbrojenie brała Rosja od Turcji? Znaczy, przepraszam, Turcja od Rosji. Turcja od razu. No akurat zasadniczo żadne. To, co było dostępne, to mogły być drony, no ale ostatecznie się to nie udało. I tak naprawdę to elektronikę mogła chcieć ciągnąć Rosja od Turcji, od Aselsana, od Roketsana, ale to też w tej chwili A w jest drugą mocno, stronę? mocno obserwowane. Ale właśnie w tą drugą stronę Turcja korzystała ze standardów natowskich, więc amunicja, gdyby była strzelecka w standardzie NATO, no to jeszcze tak, ale mają własne wytwórnie, więc tej broni jako takiej nie było zbytnio. A To co było z niewiele. tym S-400, co sobie zakupili? I to była jedyna rzecz, czyli zestawy przeciwlotnicze dalekiego zasięgu S-400. Ale powiedz mi, co dalej będzie, bo to trzeba jednak, wiesz, supportować, konserwować, dostarczać tak. do tego. Ja myślę, że tutaj Turcja akurat sobie jest w stanie, bo to jest eksportowa wersja, jest w stanie pewne rzeczy zagwarantować od Rosji, bo mimo wszystko oni i tak te interesy robić będą, czy to nad stołem, czy pod stołem. I też nie można powiedzieć, że S-400 jest sprzętem złym, bo skoro S-300 w rękach ukraińskich tak sobie dobrze radziły, no to S-400, gdyby mieli w swoich rękach Ukraińcy, zapewne radziłyby sobie co najmniej tak samo dobrze, bo te akurat rzeczy o takim zasięgu Rosjanie robić potrafią. Więc to nie jest zły wybór, tylko bardziej niepolityczny ze strony tureckiej, czemu dali wyraz Amerykanie, wyrzucając ich z programu JSF, czyli
programu produkcji samolotu F-35. Słuchajcie widzowie, jeżeli będzie 2000 widzów, w tym momencie mamy 1500, to powiemy w top 10 na miejscu zerowym na koniec na temat duńskich F-16 przekazanych Ukrainie. Znaczy, które są obiecane, może tak. Tak. A teraz słuchajcie, miejsce 8. Miejsce 8. Miejsce 8. Rupie za dostarczoną ropę do Indii. No, okazuje się, że rosyjscy eksporterzy, którzy cały czas zwiększali te dostawy ropy do Indii, no i w zeszłym roku w czerwcu zaczęli rozliczenie na polecenie Władimira Putina w narodowych walutach, mają cały czas problem. Tutaj mówiliśmy o tym, że to się wahało. Ta kwota na ten moment znowuż zostali podliczeni. Okazuje się, że 39 miliardów dolarów nadal zostaje w indyjskich bankach i nie jest rozliczone z Rosjanami. Ta sytuacja, słuchajcie, już trwa ponad pół roku. I szybko się to nie zmieni. No wiesz co, na Przy ten tym, co moment... kupują z Indii. Jeszcze raz? Przy tym, co Rosjanie kupują z Indii, co jest podstawą do tego, żeby można było skorzystać z tych środków do rozliczeń, do kompensat, no to tak szybko tego nie widzę. No wiesz, oni czekają, że tam się zwiększy ta wymiana, czyli Hindusi będą więcej wysyłać, tudzież Rosjanie będą więcej kupować. W Indiach na razie tego nie widzimy. Natomiast wydaje się, że tutaj stanowisko indyjskie jeszcze bardziej będzie stanowcze, bo oni podpisali teraz ZEA, następne porozumienie, i jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty, nie będą również się rozliczać w dolarach, tylko w walutach narodowych, przy czym tutaj jest możliwość, że mogą się rozliczać w walucie ZEA, czyli w dirhamach. Tak częściowo też jest z Rosjanami, niektóre kontrakty są podpisane i się rozliczają. A więc powrót do dolara, bo też była taka propozycja, żeby powrócić jednak do tego dolara w tych rozliczeniach, no już wydaje się, że nie wchodzi w rachubę. No i najbardziej oczywiście to opłacalne dla Rosjan przejście na juany też nie wchodzi w rachubę. A jeżeli chodzi o przejście w całości na dirhamy i zamiana, no tutaj Hindusi też się nie zgadzają, zresztą to wymagałoby również zgody ZEA. Ta płynność waluty akurat Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie jest aż tak wysoka. Natomiast to już spowodowało, że dirham się tam umocnił, tak? Bo on miał ten spadkowy i tam o mały procent, tam 2% ostatnio się po tych informacjach umocnił. Znaczy tutaj być może jakimś sposobem byłoby, gdyby kierowano w transakcjach międzybankowych złoto rosyjskie do rozliczeń, żeby pewne rzeczy tutaj ponaprawiać w relacjach i przepływach pomiędzy Rosją a Indiami. Ale to o tym się zbytnio nie dowiemy, a jeśli już, to odpowiednio długo po fakcie. Nie sądzę. Nie sądzę. Tu ktoś pisze, że rupia też traci do dolara. Tak, to jest prawda. Jeżeli chodzi. No, rupia nie jest jakąś bardzo stabilną walutą. No, chociaż ostatnio nie jest jakoś tak bardzo tragicznie. No, Rosjanie słabo sobie wybrali. Znaczy, ten pomysł z tych walut narodowych jest słaby. On jedynie się sprawdza faktycznie, jeżeli chodzi o chińskiego juana, ale no tu też szykują się czarne chmury ze względu na problemy chińskiej gospodarki. No jeżeli by się okazało, że ten yuan, bo on już zaczyna się osłabiać, a czeka prawdopodobnie Chiny luzowanie i jakiś program QE, no to może być słabo, jeżeli chodzi o tą wymianę i jak gdyby... Znaczy, jeżeli się okaże, że Chińczycy osłabią będą zmuszeni osłabić swoją walutę na jesieni, to może się okazać, że Rosję zaleją chińskie towary. To będzie niezamierzone, to będzie trochę tak skutek uboczny. A zobaczymy, jak to będzie. Ale jest to taki scenariusz, z takim scenariuszem trzeba mocno się liczyć. Przejdźmy, słuchajcie, do następnego punktu, bo tutaj mamy też zalew, tym razem irańskiej ropy.
która jest na silnej fali i zaczyna wypierać rosyjską ropę. My o tym mówiliśmy troszeczkę wczoraj. Jeżeli ktoś słuchał, było na temat benzyny. Dzisiaj też sobie powiemy krótko na temat benzyny. Ja wam dam takie przeliczenie, jak to wygląda. Natomiast o co chodzi z tą ropą irańską? Tak jak pamiętacie, ja mówiłem swego czasu, że Rosjanie przyjęli i to podtrzymuje bardzo sensowną strategię, żeby łamać pułap cenowy. Idzie to powoli, z oporami, natomiast pewne tu sukcesy mają, natomiast no, są pewne koszty. No i tymi kosztami jest wypieranie tej rosyjskiej ropy przez ropę irańską. Konkurencyjną. Czyli, no tak, i mamy informację już, że w sierpniu Chiny sprowadziły z Iranu dziennie aż 1,5 miliona baryłek ropy, czyli to jest więcej niż oni sprowadzają z Rosji drogą morską, no bo to z Iranu oczywiście drogą morską, natomiast Rosję ratują rurociągi, które biegną do Chin i tą trasą jak gdyby gdzieś sobie to niwelują, natomiast jeżeli byśmy popatrzyli tylko na dostawy morskie, no to tutaj Chiny obecnie prawie z Rosji nic nie sprowadzają, jeżeli chodzi o dostawy morskie. No Ja tu i jeszcze dorzucę może jedną rzecz, jeśli pozwolisz. Na ile ja się orientuję. Różnica między ropą irańską, oprócz tego, że trasa dostawy jest krótsza, dzięki temu tak, koszty dostawy są frakt niższe, będzie to jest niższy. Tak. jeszcze jedna. To jest lekka, słodka ropa w porównaniu z ciężką, kwaśną ropą rosyjską, gdzie trzeba wytrącić w procesach rafinacyjnych dużą ilość siarki, która Tak, jest tak, bardzo tylko to mówimy o nieprzychylna w tym Uralsie. wszystkim. Tak, Tak, o Uralsie co, mówiąc. tak, natomiast tam mamy ESPO i akurat ta ropa irańska głównie konkuruje i to jest taka nowość, bo Rosjanie się tego nie spodziewali chyba, z tą ropą ESPO i okazuje się, że ta ropa ESPO potrafi być droższa niż ta irańska. Ta ESPO ona była zawsze droższa niż Urals, natomiast Rosjanie jeszcze jak gdyby podwyższyli ostatnio ceny, ponieważ podwyższyli Uralsa, no to ESPO też jak gdyby podrożało. No i teraz mieliśmy sytuację taką, że Chińczykom bardziej się opłacało kupować szczególnie właśnie to ESPO, bardziej opłacało się kupować tą ropę irańską. No tutaj Irańczycy proponują rabat w stosunku do tej ropy powiedzmy z Dubaju, ona jest w zbliżonej cenie niż nasz Brent, czyli proponują rabat $10, czyli to jest powiedzmy 74, 70, no 74 powiedzmy za baryłkę. Więc No i tutaj towar premium, jaki mieli w ofercie i na którym myśleli, że będą mieli dużo wyższe marże, niestety traci na popularności. tak, no i tutaj tak jak mówię, mamy tą sytuację, że to jest to, co Rosjanie zaproponowali. Już mamy wyliczenie za lipiec. W lipcu średnia cena ropy Urals wyniosła 64 właśnie dolary za baryłkę. Ale Co to to oznacza? jest, Oznacza, że część poszła jeszcze poniżej, część powyżej tego pułapu w zależności od portu, z którego szła. Tak? Chciałeś ale się o coś powiedz mi, zapytać? jak to się do tego ma składnik ceny, jakim jest transport? Jest już w tym wliczony, czy to jest cena bez transportu? To jest cena głównie ta średnia w FOB-ie bez transportu. Na fobie bez transportu, okej. No to akurat nie jest to dla mnie zadowalająca informacja. Wiesz No, co, ale no tak oni jak tam różnie powiedziałeś, to ta rozliczają. strategia- Oni tak kombinują też, oni cały czas jak gdyby z Hindusami jeszcze kombinują, czyli dostarczają tą ropę powiedzmy za 60, a transport liczą sobie do Indii jest tak z grubsza 8, a liczą sobie wtedy wiesz 12 czy coś takiego i wtedy im się to spina. A dodatkowo, to mówiłem też wczoraj, bardzo często jest tak, że ci oligarchowie potworzyli, bo nawet nie firmy, tylko często oligarchowie potworzyli takie spółki frachtowe, które zajmują się rozliczeniami. I to idzie przez te spółki. I ta kasa najczęściej, i o to miał pretensje rząd rosyjski do oligarchów, ponieważ ona wpada do kieszeni oligarchów. No i ponieważ jest to w transporcie, a więc od tego nie ma tego podatku od kopalin i tego cła eksportowego i tak dalej, i tak dalej. To też nie jest takie proste, że to tylko rosyjscy, żeby była jasność, ponieważ największymi przewoźnikami
Do tej pory byli Grecy. Tylko tutaj widzimy, że na koniec lipca Grecy spadają prawie na drugie miejsce, a ci rosyjscy na razie nieznani, czyli ci rosyjscy te firmy frachtowe, powiedzmy typowo rosyjskie, one są w tym momencie na 4. miejscu, tak? Nadal, w sierpniu, jeżeli chodzi o dostawy. Natomiast wypadają troszeczkę Grecy z rynku. Dlaczego? No bo się boją różnego rodzaju problemów, a to są często bardzo duże przedsiębiorstwa transportowe, tak? I dla nich jak gdyby Rosja nie jest dużym graczem. No i w tym momencie mamy Wyspy Marszala, mamy ZEA, mamy jeszcze Greków, no i mamy Rosjan. I tu może być za moment też problem właśnie, że Rosjanie nie będą mieli wystarczającej liczby zbiornikowców do wożenia zarówno produktów, jak i surowej ropy. A że No przy zobaczymy, jak to okazji będzie się obcięli rabaty, no wyglądać. to rynek na to reaguje. Tak, obcięli rabaty w sierpniu już Hindusi zakupią, no tak wynika znowuż z kontraktów, prawdopodobnie 500 000 mniej. No oni korzystają na tym, że Arabowie, czyli Arabia Saudyjska obcięła wydobycie o 1,3 nawet w lipcu. No i dzięki temu gdzieś cały czas znajdują jeszcze nabywców. Natomiast przy tak wysokich, przy zwiększonych cenach, no ten wolumen będzie spadał, ale i tak będzie im się to opłacać. To znaczy ta strategia jest bardziej opłacalna niż strategia w stylu sprzedawajmy po każdej cenie jak najwięcej. Strategia sprzedawajmy mniej, ale po wyższej cenie jest bardziej sensowna, szczególnie, że nie wiemy, co się stanie na jesieni w Chinach, tak? Jak Chiny zareagują, tak? Co się wydarzy. Więc tutaj to przełamanie, ono kiedyś musiało nastąpić z punktu widzenia Rosji, z punktu widzenia Zachodu nie musiało, no ale Zachód doprowadził do tego, że ono nastąpiło, tak? Ponieważ nie było, oprócz tego wprowadzenia, nie było dalszych kroków, no to Rosjanie spróbowali i im się udało. I im się udało. No, odeszli do tematu kompleksowo, użyli narzędzi, jakie mieli, efekty, jakie Tak, są, ale teraz rafinerie mają większy problem remonty i niż przestoje. ta ropa. Oczywiście jest jeszcze jeden problem, bo tak, no wysyłają do Indii, nie? Ale dostają te rupie, których nie mogą użyć. A więc to też jest, wiesz, tak, no klient płaci, ale nie w tym, co trzeba. No więc tak naprawdę w tym momencie mają tylko jednego sensownego klienta, to są Chiny. No jakichś tam mniejszych w stylu Bangladesz, Pakistan i tak dalej. Oni też mają jakieś opóźnienia. I nie wiadomo, czy nie stracą tych klientów, bo Pakistan tak naprawdę wziął tą rosyjską ropę ze względu właśnie na duże rabaty i w long termie, a w spocie nic nie bierze. Więc może się okazać, że jak ta cena w tym long termie zacznie rosnąć, to być może tam są jakieś opcje wyjścia z tego kontraktu, tak? A więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo ja nie znam tych kontraktów, ich nie widziałem. No to możemy iść dalej. Słuchaj, miejsce 6. Nauka w Rosji coraz droższa. No okazuje się, że tak jak wiesz, w Rosji jest inflacja 3%. W związku z tym opłaty za pierwszy rok na kierunku medycyna wzrosły z 415 tysięcy rubli do 650 tysięcy rubli. I całościowy koszt 5-letni programu z 2 milionów 200 z 2 milionów przecinek 200 miliona do 4,48 miliona rubli. No tak. Ale czy ty mógłbyś mi jedną rzecz powiedzieć, bo w kraju Drogie te wiecznej, studia, tak w wiesz. kraju wiecznej szczęśliwości, który ma wspaniałe Medycyna, dokonania nie? inżynierii społecznej po socjalizmie, a nawet komunizmie, który tam miał być, no to zdaje się, że studia miały być bezpłatne, bo nawet w naszym kraju, który był tylko socjalistyczny, studia zostały nadal bezpłatne w tym zakresie oficjalnie, a tam trzeba płacić za takie studia jak medycyna? Tak. W przypadku kierunku stomatologia koszt pierwszego roku również znacząco wzrósł z 450 tysięcy do 700 tysięcy rubli.
No i mamy ten całkowity koszt studiów 3,91, wcześniej było 2,49. No, koszt na specjalności pediatria, jeszcze powiedzmy, całkowity koszt wyniesie teraz 3,91. Tutaj też mamy wzrost. Cóż mam powiedzieć? Ale tutaj też dobre informacje mamy dalej. No i to może wyjaśnijmy, bo mówiliśmy na ten temat na tygodniu. Ja specjalnie to umieściłem, bo wydaje mi się to ważne cały czas. Premier Mishustin polecił obniżyć cenę samolotu, który zastąpi AN-2. No i tutaj może też wyjaśnijmy, bo w Rosji ten AN-2 nazywany jest również kukurydziany, tak jak można powiedzieć jego poprzednik. Natomiast no tu wiele osób pisało, że AN-2 nie jest kukuryźnikiem. Rosjanie tak to nazywają ze względu na to, że robi opryski na pola. Popraw mnie, czy się nie mylę. Przede wszystkim tak, znany był z tego, że realizował u nas na przykład opryski na polach. Jest też popularną Rosji maszyną, ale w Polsce jest też popularną maszyną do treningu skoków spadochronowych, ale kiedyś woziły one również pocztę i w wojsku też miały zadania jako lekki samolot transportowy. Natomiast w Rosji na wielkich przestrzeniach zapewniają one to, że prostą maszyną, którą przysłowiowo się naprawia śrubokrętem, kluczem 19 i młotkiem, da się dolecieć w najróżniejsze miejsca zarówno pasażerom, jak i towarom. W tamtej części świata, w Azji Południowo-Wschodniej i za Uralu, popularny środek transportu, tani w eksploatacji, prosty w konstrukcji. Tak, i oni chcą go zastąpić samolotem, który się nazywa LMS 901 Baikal. Tylko że jest jeden problem. Znaczy dwa problemy są. Jeden problem to jest za drogi cały czas. No i tu premier znowuż kazał obniżyć te koszty. Szczególnie jeżeli to miałby być kiedyś samolot taki masowy. I drugi problem to prawdopodobnie w tym roku będzie problem z certyfikacją, ponieważ oni cały czas obniżają jakość tych komponentów w tym samolocie. No i w tym roku mają być zakończone prace certyfikacyjne, ale jeżeli znowuż mają obniżyć cenę, to wszystko nas wskazuje, że te prace nie zakończą się w tym roku. Natomiast dosyć małą ilość na ten moment zostało przez rząd zamówione, ponieważ tutaj mówimy o tym, że tak naprawdę mają osiągnąć 60 samolotów rocznie. Tak, a więc to są jakieś, jak dla mnie, bardzo małe ilości w stosunku do tego, jak obecnie używają AN-2. No to oni tam mają co rok, na początku ma być 10, potem 15, potem 20, więc takie nierosyjskie plany, bo oni tak lubią w tych planach tak mówić 1000, 2000, 5000, a to tak Czyli wiadomo, że z czymś życiowo. jest problem. Albo z konstrukcją, albo z komponentami do produkcji. Zapewne. I jeszcze jedna rzecz. To, że oni z tą certyfikacją tak nie mają zbytnio sukcesów i z tym, że mogą być warunkowe certyfikacje na różne komponenty i tak dalej, bardziej niż na całość, to chyba pokazuje, że brakuje im chętnych do tego, żeby głowę podłożyć. Żeby się podpisać na tym, że jest gotowe, całe, sprawne i tak dalej, więc to też wpłynie na to, czy będą pasażerowie chcieli z tego korzystać. Wiesz co, nie wiem, dla mnie to dziwnie brzmi. Mają problem faktycznie, nie mają czym zastąpić tego AN-a. No, to nie jest konstrukcja z tego wieku, tak, a więc no powinni tutaj coś z tym zrobić. No być może powinni coś kupić jednak, nie wiem, z Korei, z Japonii. Ja sobie pozwolę tutaj taką, jeśli się uda, wrzutkę zrobić tego czegoś. Jak mi się uda. A, proszę. Chcesz LS-a wrzucić, proszę. Tak, no ale niestety nie ten mi się tutaj przygotował na fotce. No, wrzucisz co innego i będą pisać, że się nie znasz. No. Tak, nie. Chodzi o to, że nie z tej wyszukiwarki. Dobrze. Tak. To przejdziemy sobie, wrzucisz, a przejdziemy sobie do ważnego punktu, czyli miejsce czwarte.
Rosyjski rząd planuje wprowadzić zakaz bezpłatnej sprzedaży za granicę w celu złagodzenia wzrostu cen na krajowym rynku paliw, który, słuchajcie, od początku roku, no jeżeli policzymy teraz z tą dewaluacją rubla i te wszystkie zmiany, no to mamy wzrost tych cen hurtowych, i tu uwaga, cen hurtowych o 60%. No i teraz słuchajcie, gdzie jest problem? Problem jest taki, że te ceny hurtowe rosną i tam mamy takie, mówimy teraz o benzynie. Za moment będzie problem również na dieslu, bo te ceny diesla również rosną. Tu wrzuciłeś coś. Tak, tylko tak to wrzuciłeś, że chyba ja tego nie mogę udostępnić. Dobrze, kontynuujmy. Słuchajcie, te ceny benzyny no, wzrosły w tym momencie o ponad 60%. W przypadku 92 to jest 67%, 95 to jest 65%. W piątek za 95 płacono 70 tysięcy rubli. No i teraz dobrze. Ktoś zapyta, czy to jest dużo? Tak, to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o Rosję i ceny hurtowe. Ile to jest na polskie złote? No powiedzmy, te 70 tysięcy rubli to jest 3051. No i to jest oczywiście nadal taniej na przykład niż w Polsce, no bo w Polsce powiedzmy te ceny hurtowe to jest 5300, 5400. Ale jak na Rosję, producenta ropy, produktów ropopochodnych, no wydaje się, że to są ceny wysokie. No i teraz gdzie jest problem? Problem jest taki, że jeżeli sobie to przeliczycie, to wychodzi, że cena hurtowa i sobie przeliczycie sobie to na litry, to wychodzi, że cena hurtowa jest w bardzo podobnej cenie jak cena detaliczna na stacji. Tam różnice są rzędu 7, 8, powiedzmy na polskie groszy. Nie? To marża bardzo niska. A tam nie ma marży, tak? No zobaczcie u nas jaka jest marża. Jak cena, tak jak powiedziałem, 5300 i policzcie sobie ile jest na stacji, a jednak tutaj więcej litrów wyjdzie, powiedzmy z tony, tak? Bo ja powiedziałem tutaj za tonę te ceny. No i teraz to mamy powiedzmy 0,72, tak mniej więcej, albo do 5, tak? To mniej więcej kilogram benzyny. Litr benzyny, przepraszam, waży. W każdym bądź razie wychodzi, że na stacji macie 8 groszy. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystkie firmy. I jakie jest tłumaczenie rządu? No tłumaczenie rządu jest takie, albo może inaczej. Skąd ten wzrost cen? Ten wzrost cen, ja to tłumaczyłem wczoraj, ale to jeszcze raz powiedzmy, jest spowodowany kilkoma czynnikami. Pierwszym czynnikiem, o którym mówiłem wczoraj, i posłuchajcie, jeżeli kogoś ten temat interesuje, to jest tak zwany szary rynek, czyli są firmy, które kupowały, no i nadal kupują, bo nadal jest to jeszcze opłacalne, kupowały od początku tak naprawdę wprowadzenia sankcji tą benzynę na rynku krajowym i sprzedawały nielegalnie za granicą. Dlaczego się to opłacało? Dlatego, że na produkty ropopochodne również jest wprowadzone embargo i również jest wprowadzony pułap cenowy. A więc jeżeli ktoś przemycił taką benzynę i gdzieś ją rozprowadził, na przykład w Turcji, w Kazachstanie, no gdzieś, tak powiedzmy, no to było to bardzo opłacalne. No i ten proceder trwał tak naprawdę od marca i trwa nadal i to jest główny powód, ja o tym mówiłem, ale są jeszcze inne powody. Następnym powodem to jest to, że od września, i to jest poważny problem, zostanie zmniejszony tak zwany amortyzator paliwowy. Czyli oni mają te 8 powiedzmy groszy na tym litrze, tej marży firmy, natomiast rząd dopłaca do tej ceny, żeby te ceny na stacjach nie były wyższe i te ceny są również regulowane, to znaczy stacje nie mogą sobie zwiększyć same tych cen, tylko podlegają tutaj specjalnym wyliczeniom i kontroli agencji antymonopolowej. No jaki jest rezultat? Rezultat jest taki, no i to jest drugi taki czynnik, tak?
I on jest jak gdyby, Rosjanie podają w dużej mierze, że on jest główny, natomiast no, trzeba liczyć ten i ten na ten moment. I teraz ten amortyzator dopiero zostanie zredukowany o 50% we wrześniu. Ale te ceny, ale to zostało ogłoszone dosyć wcześnie, czyli już w kwietniu, i one tak już wcześniej te ceny zaczęły rosnąć, natomiast od kwietnia no, mamy taki szał, powiedzmy, cenowy na tych cenach hurtowych, no bo wszyscy jak gdyby spodziewają się, że będzie teraz taka sytuacja, że oni będą musieli do tych cen w sumie no, dopłacać. Nie? No bo jeżeli im zdejmą przynajmniej połowę tego amortyzatora, no to na ten rynek krajowy przestaje się opłacać produkować. No i co się dzieje? No przestają produkować. Natomiast w Excelu i w swoich danych wykazują, że produkują. Jak to się odbywa? No różnie, tak? Na przykład się odbywa, że czasami to bez wiedzy, powiedzmy nawet producenta, ten transport trafia gdzieś indziej. On ma iść na tę stację. Ktoś tam nawet faktury rozliczy, że to poszło. Natomiast fizycznie ta benzyna nie trafi na tę stację, tylko trafi w inne miejsce. Nie? Czyli to wszystko gdzieś tam się rozliczy, że zostało sprzedane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na te rosyjskie stacje nie trafi. No i mamy w związku z tym różnego rodzaju, jak to w Rosji, nie rozwiązuje się problemu, bo łatwo można by było go rozwiązać. Natomiast na przykład poprzez wzrost cen na stacjach, no ale oczywiście rząd nie chce zwiększać ceny benzyny, no bo musieliby zwiększyć o 20-30% te ceny benzyny, tak o 30%, tak żeby to było sensowne. Natomiast są inne rzeczy. Na przykład prokuratora w Kałmucji prowadzi kontrolę w związku z rosnącymi cenami benzyny. I tutaj sprawdza te ceny w związku z doniesieniami na temat przerw w dostawach benzyny i rosnących cen na stacjach. Bo tutaj czasami jest też tak, że oprócz tego, że te ceny benzyny, znaczy, że nie można to podnieść cen, to niektóre stacje, szczególnie te prywatne, no podnoszą te ceny. W związku z tym muszą się liczyć z różnego rodzaju kontrolami, no i postępowaniami, nawet można powiedzieć karno-skarbowymi. No i tutaj mamy 17 sierpnia, na przykład Ministerstwo Gospodarki i Handlu Kałmucji poinformowało, że w Eście wystąpiły przerwy w benzynie, w dostawach benzyny. Powodem były naprawy rafinerii ropy naftowej. Tak? Natomiast no wszyscy mówią, że powód był inny i w związku z tym prokuratura, że były te naprawy, to prokuratora Kałmucji rozpoczyna dochodzenie. Tak? I takich regionów jak Kałmucja, Krym, Kaługa, no w tym momencie przybywa, tak? Czyli jak gdyby z każdym dniem mamy informację, że jest coraz więcej miejsc, gdzie mamy przerwy w dostawach benzyny lub braki. To nie są takie braki, że powiedzmy przez tydzień ten benzyny nie ma. To są braki, że jakiegoś dnia w jakichś godzinach tej benzyny zaczyna brakować. Dlaczego? No, tak jak powiedziałem, najczęściej ta benzyna gdzieś indziej jest dostarczana, a firmy nie są zainteresowane, żeby faktycznie zwiększać tą produkcję na rynek lokalny. Oczywiście one wykazują. No i w związku z tym rząd proponuje różnego rodzaju restrykcje i ograniczenie, słuchajcie, eksportu. Tak, a więc benzynę, ten pożar związany z benzyną gasi się benzyną. No bo to, że firmy nie będą mogły zarabiać na oficjalnym eksporcie, co spowoduje? Jak myślicie? To, że nie będzie mogło zarabiać na eksporcie? Niech pomyślę. Skoro tutaj muszą dopłacać, a nie mogą zarobić na eksporcie, no to będą obcinać produkcję, bo po co mają inaczej reagować? Niekoniecznie. Niekoniecznie to... Czyli przemyt. Tak. Wzrośnie przemyt, no bo wiesz, zapotrzebowanie nie spadnie na powiedzmy wiesz, znaczy zrobisz jeszcze coś takiego, że wiesz, że do tej pory powiedzmy dostarczałeś tą benzynę legalnie do Turcji i dostarczałeś częściowo nielegalnie, no to teraz przestajesz dostarczać legalnie, no to ta nielegalna się zwiększy, bo się opłacalność tego jeszcze bardziej zwiększy, nie?
bo masz mniejszą konkurencję, nie? A ta rosyjska po prostu benzyna i diesel jest tańsza niż arabska, niż zachodnia, nie? No i Dobra, to tak się skończy. Oczywiście jakieś cięcia produkcji też może nastąpią, no bo na tym zauważ, że nie do końca zarabiają rafinerie, tylko znowuż różnej maści rosyjscy Janusze biznesu. Ci mniejsi oligarchowie, więksi, różne grupy przestępcze, tak, no to wiesz, dla nich to jest wszystko jedno, czy oni szmuglują alkohol, benzynę, czy chipy, nie? No po prostu masz dodatkową rzecz, na której możesz zarobić. No to zarabiają. okazje same im się do rączek pchają. Tymczasem, moi drodzy, chciałem się do Was zwrócić z małym apelem. Po to, żeby, a dzisiaj mamy konkurencję, o czym nie wiedzieliśmy, bo pozdrawiamy, Mateusz Lachowski ma u siebie program z pułkownikiem Lewandowskim w To podobnym pozdrawiamy. czasie, więc mamy konkurencję, to tym O, bardziej nam fanów. zależy na tym, żebyście życzliwie do nas podchodząc, a jest Was ponad 2000, więc spełniliśmy parametr, żeby powiedzieć o poziomie 0 w naszych dzisiejszych rozmowach, o to, żebyście nie zapominali o lajkowaniu, bo lajków wszystkich jest tak zazwyczaj 25 do 30%. Więc jeżeli chcecie, żeby nas oglądali troszeczkę więcej, docenić, zachęcamy, żebyście wyrazili to tym kciukiem skierowanym do góry, aby łapka zmieniła się na czarną. A my tymczasem możemy jeszcze powiedzieć takie coś. Z tą benzyną znowu wracamy do czegoś, co już mówiliśmy. Paradoks jest taki, że największe złoża ropy, z której można wyprodukować benzynę, są wszędzie tam, gdzie w efekcie dziwnych i niezrozumiałych często dla normalnych ludzi czynników gospodarczych tych krajów, największym problemem dla mieszkańców tego kraju jest kupienie benzyny, na której teoretycznie śpią. Wenezuela. No tak, wiesz, bo teraz dochodzimy do takiej sytuacji, że wszystkim się opłaca szmuglować tą benzynę. Tak. I jak we wrześniu, wiesz, sytuacja będzie krytyczna we wrześniu. Jeżeli no, mamy już 20, więc no tak się stanie. Te ceny hurtowe jeszcze bardziej wzrosną. Może się zatrzymają wtedy, no bo już się to wydarzyło, tak? Czyli być może nawet będziemy mieli jeszcze wzrost i jakiś nawet korektę tych cen. Natomiast no będzie się opłacało. No, i jaką będziemy mieli wtedy sytuację? Będziesz miał sytuację taką, że jak zdejmą ten amortyzator, to tam miałeś jeszcze te 8 groszy, plus ten amortyzator. No to co zostanie ci te 8 groszy, nie? Czyli będziesz dopłacał do tego biznesu. No to jak będziesz taką rafinerią, która dopłaca, no to nie chcesz sprzedawać. To chcesz albo sprzedawać komuś hurtowo swoje produkty, bierzcie, ale na własne stacje nie chcesz wysyłać. A do No bo tego masz do tego jeszcze dopłacać. W związku z tym albo tak jak mówisz, redukujesz i mniej produkujesz, no albo wszyscy udają, że nie ma braków, nie? No. A do tego A wszystkiego one są. jeszcze, jak już ci przyjdą pieniądze za to, co sprzedałeś, czy to na rynku wewnętrznym, czy na zewnętrznym, to Ministerstwo Finansów może ci zrobić jedną z dwóch albo i obydwie przykrości. Pierwsza przykrość to jest ta, że mogą ci kazać natychmiast sprzedać po cenach regulowanych przez nich nakazanych dewizy, jakie uzyskałeś ze sprzedaży na zagranicę. A druga przykrość, skoro masz pieniądze na rachunku bankowym, a ministerstwo właśnie przewiduje, ile powinieneś zapłacić podatków, chociaż termin przypada za kilka dni, to mogą się poczuć upoważnieni do tego, żeby ci je samodzielnie ściągnąć z konta, bo przecież państwo potrzebuje na wojnę bardziej. No idzie to w złym kierunku, to co ty mówisz. Tam jest cały czas ten plan, który już miał być uruchamiany, jeżeli ten dolar by się utrzymał powyżej 100 rubli, czyli zmuszenie wszystkich firm do sprzedaży 80%, nawet były, co niektórzy twierdzili, że 90 wejdzie, procent wszystkich przychodów walutowych. No to byłby dramat, tak, bo to już wprowadzili w zeszłym roku i firmy no bardzo ucierpiały na tym. Jeżeli teraz by to wprowadzili, no to by sobie podcięli te, dosyć byłoby to problematyczne. Tu pytacie się, gdzie dawać łapki w górę. No lajki dawać tu, i tam, tu. gdzie oglądacie. Nie widzę, Niektórzy potrafią włazić na ale obydwa możecie, kanały. niektórzy potrafią na obu, a więc możecie lajkować tu i tu.
Ja sobie faktycznie zobaczę, ile tych lajków jest. 622. Więc a oglądających na Kremlicę jest 1210. A więc fajnie by było, jakby tak doszło do 1000. Zobaczymy, czy się uda, więc taki challenge. U mnie jest mniej Jeżeli- łapek, więc tym bardziej się przypomina. Jeżeli chcecie, zobaczymy, czy nam się uda dojść do 1000. U kapitana zaraz też możemy sprawdzić, ile to jest. No u mnie jest niecałe 400 łapek. 400. No a więc słuchajcie, no tu 1000, tu 800 i myślę, że I wszyscy będzie dobrze. będą zadowoleni. Przejdźmy do następnego punktu. Aha, jeżeli ktoś chce więcej na temat tej ropy, benzyny, to wczoraj był live. 1,5 godziny na ten temat. Myślę, że wystarczy i że możecie jeszcze dużo tam informacji znaleźć. Miejsce trzecie. W ramach tego, że mamy tą 3% inflację, no to wzrost akcyzy na papierosy będzie o 30%. A Rosja No i bardzo to jest lubi oczywiście, palić. wiesz, pomysł jest taki, żeby no, zwiększyły się dochody. Natomiast w 2022 straty budżetowe związane z nielegalnym handlem papierosami wynosiły 81 miliarda rubli, czyli nie ma jakiegoś dramatu. Natomiast władze obecnie wprowadzą, chyba od września, 30% wzrost akcyzy na papierosy powyżej 200 rubli, czyli te takie najdroższe. I większość, bo tam poniżej tych 8, poniżej 200 to już jest mało, co ma dostarczyć fundusze na ochronę zdrowia. To chyba jedyne te fundusze będą niedługo z tych papierosów na to zdrowie, bo A wierzysz, że one pozostałe trafią będą na szły to na armię. zdrowie? Eksperci no, tutaj są podzieleni, czy wzrost cen papierosów nie zmniejszy konsumpcji oraz czy nie spowoduje przede wszystkim, że zwiększą się straty budżetowe związane z nielegalnym handlem. No bo jednak ten wzrost o 30% akcyzy no, może skutkować, słuchajcie, tym, że tych podrabianych papierosów po prostu na rynku będzie więcej. Zdecydowanie więcej. Pamiętajmy, że na rynki europejskie trafiały właśnie podrabiane papierosy, czy to na Ukrainie podrabiane, czy w Rosji, więc w tym momencie zwiększy się zapewne przemyt tego typu towarów z Rosji, bo paradoksalnie w tą stronę z Rosji do nas łatwiej jest cokolwiek przywieźć w tej chwili niż od nas do nich. Zgadza się. Słuchajcie, teraz zostało miejsce drugie. Trochę będzie o rublu, a tak naprawdę o tym, co bank centralny na awaryjnym, bardzo dużo mówiliśmy w porannych cepach na ten temat, no bo działo się, czyli mieliśmy na początku tego tygodnia mieliśmy specjalne posiedzenie awaryjne we wtorek rano, awaryjne posiedzenie dyrektorów Banku Centralnego, Tak fajnie Rady uświęcili Banku nam Centralnego. nasze święto Wojska Polskiego i defiladę. Tak. I słuchajcie, no i się okazało, że Rada Dyrektorów w trybie awaryjnym, tam niektóre osoby z urlopów musiały przyjechać, zwiększyły stopy procentowe, tą bazową stopę procentową Banku Centralnego. Tak mniej więcej jak my typowaliśmy, czyli z 8,5 na 12%. Mieli to zrobić we wrześniu i we wrześniu mówiono o 10%. No tutaj widzimy, że na żądanie Putina de facto zostało to wykonane, dlatego że w poniedziałek jeszcze Oreszkin bardzo mocno krytykował bank centralny, no i zapowiedział działania. No te działania było, już potem się dowiedzieliśmy, że w poniedziałek było spotkanie no, tych głównych osób, czyli Znaczy, premiera. dyrektorów czy gubernatorów i premiera. Nie. W poniedziałek było spotkanie z Putinem. Oreszkin A, i był. skutkiem tego było potem 15 Tak. sierpnia. No i tam zostało zakomunikowane, że pewne działania muszą zostać wykonane. No i stąd też takie radykalne działanie. Ale okazało się, że to działanie i były dwa spotkania, koniec końców następne było za moment. Okazało się, że to podniesienie do 12% nie zadziałało. To znaczy,
rubel na chwilę się umocnił, a potem zaczął się znowuż się osłabiać. W związku z tym zaczęto zapowiadać następne ograniczenia. I sama zapowiedź tych ograniczeń dosyć mocno przestraszyła większość eksporterów. Natomiast część eksporterów, i to też wiemy, ponieważ były informacje w rosyjskiej prasie, została poproszona o dobrowolną sprzedaż części rezerw. I coś takiego mieliśmy już w zeszłym tygodniu. Część rosyjskich eksporterów dobrowolnie zaczęła sprzedawać swoje waluty. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać w następnych tygodniach. Będziemy Was informować. Natomiast mamy pewne skutki tego podwyższenia, no bo tak, wszyscy zajęli się tym rublem. Natomiast słuchajcie, no tutaj mamy niespotykaną sytuację. Mamy 3% inflację. Powiedzmy, w sierpniu ona wzrośnie do 4% według Rostatu, a stopy procentowe na 12%. No to spójrzcie, jak to wygląda w Polsce, tak? No nie mamy tak, że stopy procentowe są na poziomie 30%, tak? No jeżeli byśmy te porównania brali pod uwagę, tak? Inflację mamy tam 10 z kawałkiem, a stopy mamy niższe niż inflację, tak? A nie trzykrotnie wyższe. Co jak gdyby oznacza, że ta inflacja nie jest 3%, tylko tak już wielokrotnie mówiliśmy około 30%. Zresztą widzimy, tak, no akcyza na papierosy wzrasta o 30%, a nie o 3%, nie? To jest związane w dużej mierze właśnie z tą inflacją. Widzimy, że mielonka będzie w poniedziałek jutro na temat właśnie cen kurczaków, tak? Ceny właśnie wieprzowiny rosną o 30%, ceny kurczaków rosną od 20 do 50% i produktów, które się wytwarza, tak? No i teraz słuchajcie, w związku z tym, że rosną te stopy, no to mamy już pewne, można powiedzieć, konsekwencje. Ponieważ nieoczekiwany i gwałtowny wzrost tej głównej stopy procentowej może wywrzeć negatywny wpływ na rynek mieszkaniowy. No i tutaj będziemy widzieć, słuchajcie, do tej pory widzieliśmy dosyć rekordową liczbę tych deweloperów, którzy ruszyli z projektami mieszkaniowymi. No to właśnie wynikało z tego, że te stopy były niskie. Ludzie brali dosyć dużo kredytów, znaczy niskie w stosunku do inflacji, tak, tej prawdziwej. Ludzie brali, mieliśmy taką bańkę, można powiedzieć, może bańka to złe słowo, bo aż tak nie było. Natomiast mieliśmy tak dosyć dużą podaż tych kredytów hipotecznych. W związku z tym dosyć dużo się budowało. Był moment, że te mieszkania, szczególnie apartamenty w Moskwie, zaczęły tanieć, natomiast teraz w związku z tą inflacją, która w 2023 no mocno ruszyła do przodu, no mamy wzrosty. No i teraz będziemy mieli za moment problem na tym rynku mieszkaniowym, no bo będzie bardzo silne wyhamowanie w sektorze kredytów hipotecznych. To jest jedne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy stopę na poziomie 12%, no to banki komercyjne będą oferować, już mamy Sberbank, który tam oferuje 12,8, będą oferować tak w przedziale właśnie powyżej 13, tak 12,8 to będzie najniżej, a wszystkie inne będą oferować tam powyżej 13, myślę, że nawet tak się mówi, że do 16% te kredyty będą dochodzić. W związku z tym również wzrosną kredyty konsumpcyjne. I w związku z tym przede wszystkim wzrosną raty od tych kredytów. Czyli jeżeli ktoś sobie wziął jakiś kredyt, a wcześniej to było jeszcze, zobaczcie, jeszcze niedawno było 7,5, nie? A jeszcze jakiś czas temu jak brali ludzie, no to brali, kiedy te stopy były na poziomie 4-5%. Czyli można powiedzieć, że te raty najczęściej w wielu wypadkach wzrosną trzykrotnie. A mówiliśmy o tym, że jest problem już obecnie ze spłatą tych rat, jeżeli chodzi o
te kredyty stracone, no i te kredyty stracone wzrosną. Natomiast ten rynek mieszkaniowy, który był jednym z tych, i ostatnio nawet Putin chwalił się tym na tym dniu budowniczego, że rynek mieszkaniowy, który napędzany w dużej mierze inwestycjami rządowymi, ale również tym popytem na mieszkania, no może okazać się, że to napędzanie tego PKB no skończy się, przynajmniej jeżeli chodzi o ten rynek, można powiedzieć, cywilny, nie? Bo tutaj zarówno rząd nie będzie miał pieniędzy na nowe inwestycje, no jak i Rosjanie, no nikt nie, przy takich stopach raczej nikt nie będzie chciał brać kredytów. Dobrze, tylko że jest jeszcze Szczególnie, jeden że wyjątek. może grozić, wiesz, to może nie być ostatnie słowo. Czyli wzięcie kredytu to może być taki gwóźdź do trumny dla ciebie, więc być może warto jednak przeczekać, aż się wojna skończy. To jest Ja raz. przynajmniej bym tak zrobił. Ale są pewne czynniki dodatkowe. Na terytoriach zajętych, zwłaszcza w takim Mariupolu, państwo skierowało rosyjskie pieniądze, żeby koniecznie za wszelką cenę zbudować i udostępniać. Więc są pewne tereny, na których dalej może to być, ale siłą i indoktrynacją dalej napędzane, ale to wcale nie będzie żaden zdrowy ruch. To jest raz. Dwa, pamiętajmy, że nieruchomości, nawet tam w Rosji, już o tym wszyscy wiedzą, w sytuacji, kiedy jest galopująca inflacja, mogą nie że ochronić wartość twoich pieniędzy, ale przynajmniej mogą zmniejszyć poziom twoich strat z tytułu tego, że miałbyś te pieniądze na rachunku bankowym. Zainwestować w tym momencie broni trochę przed spadkiem wartości. I dlatego Rosjanie będą w to uciekać. Tak, tu pytacie się o te sukcesy rosyjskie na Księżycu i o tym będzie jutro w cepie. Dochodzimy. Tak, jak im się tutaj udało, bo już mamy oficjalne informacje, Tak. że wylądowali przed czasem i w sposób niekontrolowany. Znaczy, ja bym to ułożył No, po ale- kolei. Po pierwsze, udało im się z Ziemi trafić w obiekt o średnicy 1740 km około, jakim jest Księżyc. Czyli są bardzo celni na tym dystansie. Tak? Więc tak się złożyło, że trafili dużo mocniej niż chcieli. Niektórzy posądzają tu, że mistrz Twardowski miał jakieś tam przebywający stale na tym globie latającym dookoła naszej Ziemi. Miał w tym swój udział. I płaczą aż rosyjscy naukowcy, że dorobek i wszystko, co mieli, no niestety szlak trafił, krótko mówiąc. I wielkie wyścigowanie się znowu o to, kto znowu stanie na Księżycu, to już chyba dla Rosjan jest samodzielnie przynajmniej do zapomnienia. Ja o tym będę mówił więcej w ciągu tygodnia najbliższego, albo na koniec tego przyszłego tygodnia z Krzysztofem Kurdyłą, z którym się umówiliśmy, więc rozwiniemy się bardziej w tym temacie, ale to, co już teraz napisał Krzysztof, polecam, możecie Tak, popatrzeć, Krzysiek dużo przeczytać. pisał na ten temat na To jest Twitterze. spec od tych rzeczy, więc... Co prawda wcześniej, my byliśmy ciutkę wcześniej, natomiast Krzysiek się na tym po prostu znamy, my się na tym nie Ja znamy. nie mówię o czasie dostępu do info, tylko o jakości, więc wy szybciej, tak. a on więcej. A on lepiej. On więcej. Tak jest. Więc jak najbardziej. I teraz tak, patrzę, że nas generalnie jest wszystkich ponad 2300 oglądających na obydwu kanałach, więc bardzo sympatycznie. I rozwijamy dalej temat. Oprócz samej Luny 25, która pogrzebała rosyjskie ambicje na długi czas, pokazując między innymi spore zaszłości słabe, jeżeli chodzi o technologię. No i tak byśmy to delikatnie tylko zostawili. To teraz przechodzimy do tych F-16. Ale jeszcze wiesz co, poczekaj, bo jeszcze mam tutaj odnośnie Luny taki... Bo dosyć szeroko się to odbiło, zobaczymy czy się mi dobrze wyświetli, jak nie to sobie jutro to pokażemy. O! A czekaj, zdejmę tylko to z czatu, chociaż to... Tak jest to komentowane przez Niewzorowa, tak, a więc... Tak. Profesor Niewzorow. Gdzie rosyjski kosmiczny statek poszedł, właśnie tam, gdzie poszedł. I możemy przejść sobie teraz do tych... Ale to wiesz co, trzeba jednak oddać szacunek Rosjanom, że potrafią połączyć takie odległe od siebie technologie, bo
coś w kosmosie i coś na morzu poszło dokładnie w to samo miejsce. W to samo Na chuj. miejsce, tak. No, co? Tak, rosyjski, tak, kosmiczny korabl. No, to teraz przechodzimy do F-16, więc zdarzyły się w tym tygodniu po kolei kaskadowo decyzje. Najpierw pierwsza decyzja, Amerykanie mówią, zgadzamy się. Zgadzamy się na wysyłkę F-16 do Ukrainy i skierowali pisma z tym wszystkim do 2 krajów, które wstępnie wcześniej to zaoferowały, czyli nie mylić. Niektórzy piszą przypadkiem Norwegia i Holandia, a chodzi o Danię i Holandię. Danie. I teraz te 2 kraje łącznie, ocenione jest to wszystko na około 42 maszyny w wersjach F-16 po MLU, czyli po Midlife Update. Dla tamtych samolotów daje to nam powiedzmy poziom F-16 AB Block 15-20. Nawet mają trochę pomodernizowane radary, więc może nie pełną gamę najnowocześniejszego, ale znanego uzbrojenia lotniczego są w stanie te samoloty przenosić i tu są w stanie wpłynąć na odsunięcie w danej strefie jakiejś, nie na całym froncie, to jest za mało tego, w jakiejś strefie frontu odsunąć rosyjskie lotnictwo, zarówno lotnictwo myśliwskie, bombowe, jak i śmigłowce, od strefy walk, tak aby zapewnić przynajmniej spokój od rosyjskiego lotnictwa ukraińskim siłom, a być może nawet, bo jest całkiem spora gama uzbrojenia, jakie mogą przenosić, precyzyjnego do wspierania walczących pododdziałów na lądzie, że mogą wesprzeć te pododdziały na lądzie w walkach. Ale, co jest ważne, Duńczycy, którzy byli najbardziej rozmowni w tym wszystkim, powiedzieli, że jak tylko będą specjaliści wyszkoleni do użytkowania tych samolotów, to oni wtedy te samoloty przekażą. Potem nawet się pojawiło, że 6 sztuk zapewne od nich trafi jeszcze pewnie w grudniu. No to już nie jest taki odległy termin. A tymczasem, gdzie był prezydent Zełenski? Właśnie był w Holandii i tam się spotkał z ichniejszym premierem i wizytowali te wszystkie sprzęty latające, które mieliby przyjąć Ukraińcy. No i też na pewno rozmawiali o różnych rzeczach, w tym o uzbrojeniu, ale i Paweł i ja, tu przypomnimy nasze dywagacje sprzed co najmniej pół roku. I przypomnieć je jest warto, bo powiedzieliśmy dawno temu wtedy. Założymy się, że na całym świecie trwają poszukiwania tych, którzy na F-16 latali i nie mają nic przeciwko temu, by nagle mieć kolejny paszport. I powiedzmy tak, podawanie takich dziwnych dat, jak dla mnie, że grudzień dopiero samoloty, wcale nie musi oznaczać, że tak właśnie będzie. Bo ja bym od dawna szedł tropem poszukiwania instruktorów i innych, skoro nawet Szkoci w kiltach bojowych w kolorze multicam, we wzorze multicam zasuwają na Ukrainie, robiąc piękną robotę bojową, to dlaczego nie mieliby Szkoci w kiltach bojowych latać w F-16? No ja myślę, że kilka osób może odnaleźć swoje ukraińskie korzenie. Tutaj prezydent przychyli się do ich prośby, żeby to obywatelstwo szybciej nadać im. Myślę, że tak ze 100 osób może nawet się znaleźć, tak dosyć szybko. Ja myślę, że po 2 załogi na maszynę to jest całkiem możliwe. Byleby tylko nie zabrakło powszechnego, dostępnego dla tych samolotów uzbrojenia, zarówno do walk powietrznych, jak i do atakowania. No tak, bo słuchaj, bo powiedzmy, że to co wiemy, no to wiemy, że prawdopodobnie pójdą na Ukrainę nie tylko F-16, no ale Szwedzi też coś obiecują. Tak, i Szwedzi... No i pytanie, ile wyślą? Powiedzmy tak, Szwedzi w chwili obecnej rozgrywają bardzo mocny gambit. Jest podpisana inicjatywa mówiąca o tym, że chętnie rozpocznie się produkcja bojowych wozów piechoty CV-90 w jakiejś tam wersji z 30 lub 40 mm armatką na terenie Ukrainy, czyli nowoczesny zachodni sprzęt o jakości ochrony poziomu załogi skokowo wyższej niż to, co porosyjskie sprzęty mają, to jest raz. 2. Mówią o tym, że chętnie dadzą Gripeny. Nie wiadomo w jakiej formule, kto by za to zapłacił, ale co do zasady, wrzucenie starszych wersji Gripenów to jest z jednej strony
fajny ratunek dla tego, co przebywa w zasobach, w magazynach, nawet prywatnych firm, jako Saba, a nie sił powietrznych szwedzkich. To jest raz. Dwa, popularyzacja, bo ten samolot jednak trochę klientów zyskał, również w Ameryce Południowej. I jak najbardziej to mogłoby być fajną rzeczą, ale najważniejsza, atut tego, czyli podatność pozytywna do korzystania z improwizowanych i przygodnych lotnisk, na przykład tak zwanych drogowych odcinków lotniskowych, czyli byliby w stanie Ukraińcy korzystać z przygodnych baz w oparciu o sieć drogową, a oni potrafili w ostatnich czasach robić dużo właśnie prac, poprawiając nawierzchnię różnych odcinków dróg i poszerzając je właśnie po to. To w wielu krajach jest tak. Tak, w wielu krajach tak W było. Polsce też. W Polsce też były te dole, w tej chwili jest tym trochę słabiej, jakieś tam jeszcze nam zostały, ale Finlandia cały czas takie rzeczy ma, Szwecja cały czas takie rzeczy ma. I teraz pamiętajmy, to oznacza, że trudniej będzie to wszystko znaleźć, a Rosjanom owszem przybył jeden nowy satelita, także powiedzmy, że mają w chwili obecnej 3 satelity do obserwacji, ale na korzyść tego, co robią Ukraińcy, działa ponad 70-satelitarna konstelacja, jeśli chodzi o europejskie i amerykańskie satelity, więc tu jest zdecydowana przewaga w dostępie do informacji po stronie Ukraińców. Więc Tak, tu wygląda piszecie, ciekawie. że tymi F-16 byli zainteresowana Argentyna. A Argentyna to ma teraz większy problem niż zakup Ekonomiczny, samolotów. tak. A więc Ale nie jeszcze wiem, czy... No jeszcze właśnie- wybory mają, nie wiadomo kto tam wygra, więc Tak, jeszcze jedna rzecz. się może wszystko pozmieniać. Mówiliśmy o tych spadkach zamówień na uzbrojenie rosyjskie, a powiedziałem, że w Ameryce Południowej zaczyna być problem. Peru zaczęło pozbywanie się rosyjskiego sprzętu. Część z niego oczywiście w jakiś sposób, na przykład zapasy amunicyjne i tak dalej, już trafiała zapewne na Ukrainę. Teraz trochę artylerii, są też samoloty MiG-29, są śmigłowce tam latające. Wenezuela ma dosyć dużo sprzętu uziemionego w chwili obecnej. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby został on przez dowódców tamtejszej armii po cichu też opędzlowany i one wtedy trafią jako źródło części zamiennych albo do szybkiego usprawnienia mogą trafić na Ukrainę. Dlaczego nie? Takie rzeczy się w Wenezueli potrafią zdarzyć. Oprócz Peru, kto tam jeszcze korzystał z tego typu sprzętów? No Boliwia. Tutaj może być trudniej z uzyskaniem tego. No i jeszcze bliżej strefa kanału, czyli głównie Nikaragua, a tam nie mają oporów, mogą sprzedawać wszystko, co się da. Więc całkiem sympatycznie się to może kształtować z tamtego kierunku. No ale Latynosi będą pytać o to how much, ile za to mogą dostać. Więc inicjatywa leży po stronie krajów wspierających i finansujących Ukrainę w tym zakresie. Ja przypominam o challenge'u 1000 lajków u mnie. A na razie jest 856. U mnie Więc jest 547. jeżeli też ktoś nie subskrybuje kanału, wielka prośba, idziemy na 100 000. Pomóżcie nam to 100 000 zdobyć wcześniej niż później. Każdy z naszych kanałów, jeśli bo na zdobędzie pewno 100 to 000, zdobędziemy. jeśli zdobędziemy po 100 000 subskrybentów, to będziemy mieli Kapitan opiekę zapuści taką... włos. Nie. Z takim kurde gniazdem chodzić? Zapomnij. Ja co miałem wyłysieć, wyłysiałem. Mojej żonie się podoba, jak jestem całkiem łysy i tak ma być. No chyba, że chcecie mi zasponsorować operację przeszczepienia włosów w Turcji. Ale nic Da o tym się nie wiem, zrobić. żebym taką zbiórkę robił. Da się zrobić, zrobimy. Jak wyrazisz chęć, zrobimy zbiórkę na to. Ale wtedy będę za przystojny. No teraz, no nie wiem. Właśnie może mniej. Tak, ja obiecałem, jak będzie 100 000 się ogolić. Mam nadzieję, że dotrzymam niedługo tego słowa i to będzie jeszcze w tym roku, a nie w przyszłym. Patrz, pan Paweł niech nie robi zamachu na kopułkę. Tak. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo w końcu zapomnę i tutaj widz będzie bardzo rozczarowany. Ja zapomniałem faktycznie wczoraj odpowiedzieć na pytanie dotyczące danych GUS-u, dotyczących polskiej gospodarki. I jest kilka tych danych. Pewnie tutaj chodzi o te dane dotyczące wzrostu gospodarczego za Q2. Ten wzrost gospodarczy za Q2, te odczyty były bardzo liche i słabe, bo rok do roku było
spadek o 0,5, a kwartał do kwartału był spadek o 3,7. I to mieliśmy odwrócenie tego trendu, który był w pierwszym kwartale, gdzie był kwartał do kwartału z kolei wzrost o 3,8. Dobra, już nie pamiętam. 3,7 i 3,8. No tutaj teraz mogłem ja przekręcić któryś. No w każdym bądź razie gdzieś mniej więcej to się powoli zeruje. Jeżeli chodzi o ten rok, większość analityków, ja ku temu też się skłaniam, że będziemy mieli, pomimo tego, że mamy spadki za pierwszy i za drugi, sytuacja powinna się poprawić w trzecim i czwartym, jeżeli chodzi o wzrost produktu krajowego brutto. Pierwszy i drugi kwartał to jest efekt dwóch rzeczy. Te spadki. Pierwszy powód to cały czas gospodarka Unii Europejskiej jest w recesji. No i tutaj no to jest jakiś koszt tego. Drugi element, i on jest bardziej istotny, i to się powinno zmienić, no to mieliśmy spadek, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną. W maju to był spadek bodajże 6,8, a w czerwcu to był spadek 4,7. No i to bardzo ciąży. Polska do tej pory na tej konsumpcji dosyć mocno jechała, jeżeli chodzi o wzrosty. I w zeszłym roku też, jeżeli się porównujemy, no to mieliśmy napływ dosyć dużo obywateli z Ukrainy, którzy podbijali nam tą sprzedaż detaliczną. Teraz nie mamy tego efektu, natomiast wydaje się, że właśnie trzeci, czwarty kwartał powinien być lepszy, także rok powinniśmy zakończyć, jeżeli chodzi o cały rok, na delikatnym plusie. Dosyć dobrze ma się obecnie, no i w związku z tym nadal złotówka ma się w miarę dobrze, pomimo tych słabszych danych, ze względu, że mamy też odczyty dotyczące naszego bilansu handlowego. Właśnie No o to jesteśmy chciałem na spytać, plusie jak będzie i to wyglądało. jest zaskoczenie, bo tutaj to już jest w tym momencie 6 miesięcy, gdzie jesteśmy od początku roku cały czas na plusie, nie? I co jest efektem? Efektem jest spadek importu. Eksport wzrósł nieznacznie, natomiast import nam spadł. No jeżeli chodzi o ten import, no on właśnie spada ze związku z tą konsumpcją. A więc być może w trzecim kwartale zobaczymy, jak będziemy stali eksportowo. Gdzieś się być może zacznie zerować nam ten bilans handlowy, natomiast powinna poprawić się konsumpcja. Zobaczymy też, co rząd i jaki rząd będziemy mieli w Polsce, bo pewnie jakieś obietnice wyborcze mają być realizowane w przyszłym roku, natomiast no być może część będzie realizowana w tym roku, co może pobudzić jakoś dodatkowo konsumpcję. I też trzeba liczyć się jeszcze z jedną rzeczą, która jest zapowiadana już na jesień, czyli jeżeli się pojawią jednocyfrowa inflacja, to stopy bazowe zostaną zmniejszone. Chcemy zmniejszać, żeby pobudzać tą gospodarkę. Ja akurat nie jestem osobiście zwolennikiem tego, tak szybkiego. Natomiast no rozumiem tutaj rząd, rozumiem bank centralny. Ale wiesz co? Zobaczymy. Ale pojawi się pewien czynnik trochę proinflacyjny, bo kilkaset milionów złotych zostanie wpompowane jesienią w krótkim czasie, teraz w czasie tych 50 kilku dni, No. jeszcze latem i jesienią, w postaci nakładów na kampanię wyborczą. Nie ma znaczenia. Mówisz za mało? No nie. Nie. Wiesz, 800 plus na przykład, to jest proinflacyjny czynnik i Tak. prokonsumpcyjny, tak? Jeżeli to zostałoby wprowadzone na przykład we wrześniu, no to konsumpcja by skoczyła, tak? Tutaj poprawiłyby się wyniki, powiedzmy, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną prawdopodobnie, natomiast no, jest to proinflacyjny czynnik, nie? Więc tutaj ja też rozumiem rząd, że on czeka, aż ta inflacja faktycznie zjedzie. No mam nadzieję, że doczeka, tak, że nie będziemy mieli też sytuacji, że będziemy mieli nadal w miarę wysoką inflację i będziemy starać się pobudzać tą gospodarkę, bo
no, doświadczenia tureckie, a tym bardziej rosyjskie, no nie napawają tutaj optymizmem, a więc nie idźmy tą No to drogą. jeszcze zostaje jedna rzecz. Pozdrawiam tutaj Tomasza Narkuna, który bardzo mocno się tym zajmuje, czyli kredyt z gwarantowanym niskim oprocentowaniem 2%, na którego zapisy i tak dalej już ruszyły. Tak. Co ma pobudzić oczywiście popyt w mieszkaniówce, która jest jednym z motorów gospodarki. Więc to Tak, też i może zobaczymy, mieć jak to znaczenie. będzie szło, bo na razie zaczęliśmy, nie? I pierwsze efekty właśnie takie konsumpcyjne może na jesieni, a raczej w przyszłym roku ja bym upatrywał Ja tutaj, myślę, że bo to też jest dopiero jednak przyszły pewien, rok. wiesz, proces, to nie jest tak, że wiesz, ktoś weźmie kredyt i nagle, wiesz, wszyscy zaczną budować, nie? To wszystko Ale to wpłynie ma na pewną wskaźnik bezwładność, nie? PMI w sektorze bankowym, to wpłynie na cały wskaźnik PMI i to już zaczną brać pod uwagę No na razie w czynnikach wskaźnik makro. PMI w Polsce nie jest dobry, to jest następny tam. Na razie jesteśmy pesymistycznie. Jestem, tak jak piszecie, bardziej optymistą tutaj. Mm, W dużej mierze dużo będzie zależało, co będzie działo się jednak w Chinach też. Tak, Bo my sobie tak ale patrzymy tylko na nasz ogródek, natomiast no, w tych Chinach nie dzieje się dobrze i wydaje się, że oni będą luzować, a więc będzie taki efekt, że będzie trochę oddechu, oni zaczną puszczać dużo pieniądza na ten rynek. No zobaczymy, bo ja a różne propos rzeczy tych mogą Chin się jeszcze się wydarzyć. odezwę. Jakiś czas temu robiłem materiał o tym deweloperze, który się wywrócił. Była o tym mowa i zostałem strasznie zaatakowany, że już 4 razy się wywrócił. No to teraz tym razem już złożył papiery o ochronę przed wierzycielami Tak, w ramach procedury upadłościowej. Czyli Tak. już jest formalnie bankrutem Evergrande, tak. a następny, czyli China Garden, się to nazywa, Green Garden. czy Green Garden, o czym też wspominał Łukasz Kobierski, pozdrawiamy, w tym momencie jest na tej samej ścieżce. Mówimy razem o ponad $1 bilionie wartości, która odparowuje w jakimś stopniu z rynku. Znaczy, wiesz co, jeżeli Gardeni by się wywalili, to byłby dramat, tak? Tak, ale i są na tej samej ścieżce. Zobaczymy, jak to No się niestety skończy. przestali spłacać tam, no to bardziej martwi faktycznie te raty i te odsetki. Im tam wyciągnęli, że mają jakieś tam opóźnienia i tak dalej, jakieś zaległości. No Ale wiesz, tam jest o, jeszcze o tym, że specyfika. ta bańka jest napompowana, to wszyscy wiedzieli już od Tak. kilku lat. I teraz tylko wszyscy patrzą, jak to pęknie, i Chińczycy tak kombinują, żeby to pękło i za dużo nie popsuło. Tu się podobno partia ustawia mocno na przejęcie tego majątku tych deweloperów upadających. Tak, są takie Zobaczymy. pomysły. To Tak. są, żeby rząd to przejął. No ty mówisz partia, okej. Żeby to rząd przejął, wydaje się to najsensowniejsze. w Tylko tam mojej jest ocenie. pewien haczyk w tym wszystkim. Z tego, co mi wiadomo, system finansowania polegał na tym, że nabywcy musieli wpłacać pieniążki do dewelopera, a nie było to robione w sposób taki, jak obecnie jest u nas, że w miarę postępu prac deweloper dostaje finansowanie od banków i tak dalej. I w tym momencie to oznacza, że upadnięcie No u nas też tych tak nie jest. To, no, to u nas jest jeszcze inaczej, tak? jest, no Ale to jest taka dobra, bo hybryda, teraz. ale bezpieczniejsza teraz niż kiedyś. Tak, u nich było tak, jak u nas się kupuje i sprzedaje te Dziurę w ziemi. komercyjne, tak? A jeżeli chodzi o budowlankę i mieszkalnictwo, mamy specjalną ustawę, która chroni, i mamy specjalne konta bankowe, gdzie deweloper musi wpłacać jak gdyby pieniądze, tak? Jest inny model, no ten model, który oni mieli, on działa w wielu krajach. No tu problemem jest to. To nie jest problemem, że wiesz, że oni teraz nie skończą tych inwestycji, tylko problemem jest bardziej to, że oni mają potężne długi, tak? I te długi ktoś musi spłacić, tak? W stosunku do tych banków. No i tutaj, jeżeli państwo to przejmie te długi, to jest najbardziej sensowne, tak? No bo państwo chińskie nie zbankrutuje, jest w stanie udźwignąć spokojnie te długi. I to moim zdaniem jest najbardziej racjonalne w tym wszystkim. Natomiast no oczywiście, wiesz, Jest ciekawie w Chinach i naprawdę ten rynek tak duży, o takiej kapitalizacji niestety będzie miał wpływ nawet na nasze życie tu w naszym polskim zaścianku.
chcemy czy nie chcemy. I tym optymistycznym akcentem mieliśmy dzisiaj bonusów tyle, że chyba doszliśmy do poziomu 0,6. Tak. Możemy kończyć, żebyście mieli o czym opowiadać, a wy, moi drodzy widzowie, nasi drodzy widzowie, o czym słuchać jutro rano na porannym cepie. Zapraszamy na godzinę 9. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.